Sir Show. Jesteśmy różnorodni, ale nie chcemy akceptować tej różnorodności. Dlatego też my, i tu nawiązuję do tytułu, no z tym bogactwem to u nas będzie gorzej, z tą stabilnością u nas będzie gorzej. Gdybyśmy zaakceptowali tą różnorodność, tak jak ona jest w świecie biologicznym, to być może bylibyśmy bogatsi, mielibyśmy więcej możliwości, bylibyśmy bardziej rozwinięci. Piękno różnorodności, bogactwo czy utopia. Zapraszając te osoby, może nawet nie spodziewałem się, choć powinienem, że jakby taki gest zbliży i uczestników, i panelistów, panelistki do siebie, że po prostu come closer, siądźmy razem, zbliżmy się. To pomysł jednego z panelistów, Piotra Płóciennika. No to jakoś chyba wywołało te niezmiernie pozytywne emocje i żywą dyskusję, którą z przykrością musiałem w którymś momencie przerwać. Trafiłam, mając 21 lat, do Nowego Jorku, już od roku zajmując się jazzem. I dla mnie to był na pewno przełomowy moment w życiu. Jadąc metrem i patrząc, że obok siebie siedzi Rosjanin, Afroamerykanin, Chinka, Żyd, muzułmanin i oni wszyscy sobie gdzieś tam jadą i każdy ma swój świat w tym Nowym Jorku. Plus ta muzyka, którą żyłam biegając z klubu do klubu, gdzie grali właśnie, tak jak powiedziałaś, muzycy z różnych stron świata, którzy się znaleźli w tym Nowym Jorku, szukając tej różnorodności. Wiedziałam, że po pierwsze to jest moja droga, bo w różnorodności jest siła, bo różnorodność daje wolność, bo różnorodność wzbogaca. Tutaj Nowy Jork został przytoczony jako ten tygiel różnorodności i że tam ludzie są oswojeni do tej różnorodności. No my ze względów historycznych w Polsce może tej różnorodności aż tak dużo nie widzimy, jeżeli chodzi o różne rasy obecne tutaj. Natomiast osoby niepełnosprawne, odsetek pozostał najprawdopodobniej na przestrzeni ostatnich, strzelam, nie wiem, nie mam danych, ale bardzo podobny na przestrzeni ostatnich setek lat, więc żyjemy w tym samym gronie, natomiast cały czas musimy rozmawiać na temat aktywizacji tych osób, ponieważ nie jesteśmy z nimi oswojeni. Jakim prawem, jakim cudem, jak w ogóle do tego doszło? Wiele firm, z którymi pracujemy, ma takie podejście, że jesteśmy grupą bardzo spójną. Ta spójność jest bardzo silnie utrzymywana wewnątrz firmy. To jesteśmy my i są oni, i ci oni są naszymi wrogami. I często narracje, jakie pojawiają się w firmach, to jest musimy wygrać. No z kim musicie wygrać? No z konkurencją. Czyli dyskusja na poziomie zarządu i menadżerów jest, jak wygrać z konkurencją. To wyjątkowo nie służy, bo spójność grupy jest wzmacniana i oczywiście jest utrwalana, ale ma to dwie takie konsekwencje, które myślę, że chciałbym Państwa uwrażliwić. Po pierwsze, często w takich firmach nie ma miejsca dla osób niepełnosprawnych, bo tam są potrzebni silni, młodzi, biali mężczyźni, którzy będą wygrywać wojny, bo jesteśmy na wojnie. Całe słownictwo jest w ten sposób skonstruowane. I mam wrażenie, że w tego typu firmach programy odpowiedzialności społecznej są mistyfikacją. Reprezentujecie firmy, które są ogromne, czyli my po prostu musimy budować kultury organizacyjne takie, które będą elastyczne. Tak bym zakładała, że tak powinno być, bo przez lata budowaliśmy standardy po to, żeby ludzie wiedzieli, co mają robić. Czyli budowaliśmy standardowy proces rekrutacji, budowaliśmy standardowy proces
wykonywania jakichś czynności służbowych. W momencie, kiedy firmy są tak duże, no w Capgemini jest teraz prawie 8 tysięcy ludzi w Polsce. Wy reprezentujecie firmy, gdzie pewnie jest 5, 6, 3 tysiące, czyli takie jakby układy społeczne, gdzie ludzie się nie znają. Widzą się na korytarzu, może się poznają po twarzy, ale nie znają się. Więc nie zawsze jesteśmy w stanie na siebie tak bezpośrednio oddziaływać. I wtedy te standardy mają znaczenie, znaczy one pełnią jakąś konkretną rolę. I pomyślałam sobie, że różnorodność, i to jest moje doświadczenie z tego programu, który robimy w Capgemini, różnorodność wymaga od nas elastyczności. W tym roku Come Closer Show przebiegał pod hasłem Ludzie i firmy silni różnorodnością. To niezmiernie ważne przesłanie, aby ono nie pozostało tylko na kartce papieru, bo często deklarujemy różnorodność i włączenie społeczne w różnego rodzaju misjach, dokumentach, deklaracjach, a potem na co dzień niekoniecznie ze złej woli, ale być może zapominamy. Dzisiejsze wydarzenie Come Closer Show 2018 dedykowane było temu, żebyśmy pamiętali na co dzień, jak ważne jest otwarcie, zrozumienie. I zależało nam na tym, aby ludzie wyjechali stąd z takimi pozytywnymi emocjami, że to da się realizować w codziennym życiu, a nie tylko pisać w deklaracjach, że jesteśmy silni ową różnorodnością. Fundacja Menedżerowie Jutra. MOFIN.